Jeśli szukacie miłego, przyjemnego, spokojnego fangame'a FNAF, But as each word left her mouth, the child grew more and more agitated. to może poszukajmy gdzie indziej. Moje streamy z Porkchopa przeżyły swoje wzloty i upadki, podchodziłem do nich parę razy, jako że w pierwszych wersjach skakanie zależało od mojego komputera, mojego RAMu i tak dalej. Mogłem do czegoś dojść jedynie bez nagrywania, a i tak były z tym problemy. Trochę podobne problemy pojawiły się w FFP, ale nie na aż taką skalę. Dało się w to grać. Zanim jeszcze przejdziemy do jakiegoś omówienia sobie Porkchopa, chciałem wspomnieć o ARG, o którym była już wcześniej mowa w poprzednim odcinku. Dosłownie dzień po nim udało nam się rozwiązać, o co tam chodziło. Użytkownik Reddita MySalt is Exposed zasugerował, że nasze hasło niekoniecznie nawiązuje do YouTube'a, jak ja szukałem. Ale może jest to link do czegoś innego, może jest to link do Imgura. No i okazało się, że jest to Imgur. Dostaliśmy dwie fotki. Pierwsza z nich sugerowała drugie hasło, czyli Gamemana. Co, no fajnie, gdyby nie to, że już wcześniej ogarnęliśmy, więc kolejność, w którym rozwiązywaliśmy zagadki w tym ARG jest tragiczna. Drugi odcinek, ten z kodu binarnego, prowadził nas do małej, miłej historyjki. Mogliśmy tą historyjkę usłyszeć w samej grze, jest ona częścią historii z battery endingu, ale jest tam krótsza wersja bez wstępu. W skrócie, jest to taka bajka dla dzieci, historyjka o wróżce, która przychodzi do ludzi, kiedy śpią, szepcze im miłe słówka, dzięki którym śnią im się miłe rzeczy, a kiedy śnią im się miłe rzeczy, to wypływa im z uszu drzem, którym ta wróżka się żywi, czyli taka mała, śmieszna historyjka dla dzieci. Problem polega jednak na tym, że coś nie wyszło. Wróżka powiedziała chłopcu o wspaniałych przygodach, słodkich zwierzątkach, no i fajnie. Dziecko się rozpogodziło, drzem zaczął płynąć, ale w pewnym momencie coś się stało. Dzieciak posmutniał, aż ostatecznie wyglądał totalnie przerażonego, zaczął płakać i ryczeć. Nic, co wróżka powiedziała, nie pomagało. Dlatego też użyła swojej wróżkowej magii, stworzyła jakiś proszek, który otoczył dziecko, pomógł mu się uspokoić, no i uciekła. Dziecko się uspokoiło, co nie zmienia faktu, że wciąż wyglądało na nieszczęśliwego. Historia kończy się tym, że dzieciak już nigdy więcej nie śnił. To jest taki finalny teaser Porkchopa. Sama gra jest moim zdaniem bardzo fajna. Mamy 3 lokacje z przeciwnikami i jeden taki hub world, miejsce, w którym znajduje się dom Porkchopa, wszystkie sklepy. Gra jest dosyć fajna, przyjemnie się przechodzi platformówkę, oczywiście kiedy jesteś w stanie normalnie skakać. Każda plansza ma swój konkretny trik, specjalną mechanikę, której uczymy się podczas przechodzenia planszy, tylko po to, żeby wykorzystać ten trik na bossie. W pierwszej planszy musimy uderzać bomby naszym brzuchem i w ten sposób popychać je na ściany i niszczyć te ściany i następnie musimy rzucać tymi bombami w bossa. W drugiej planszy skupiamy się na odblokowywaniu przejść poprzez wciskanie guzików i przy bossie musimy wciskać guziki, które tworzą blokady, które krzywdzą tego bossa. W trzeciej planszy mamy możliwość przekolorowania się na 2 różne kolory i pozwalają nam one rozwalać przeciwników w takim samym kolorze, w jakim my jesteśmy, a także przechodzić przez pokolorowane blokady. Podobnie z bossem, jeśli mamy go atakować lub się przed nim bronić, musimy mieć taki sam kolor jak on sam. No i pamiętajcie, że musicie go uderzać w twarz, bo tylko tak możecie go zranić, z tym jest dużo niepewności. Ta część gry mi się podobała, ale nie jest to jedyna część. Drugą częścią jest free roam, taki typowy 2D free roam, klik teamowy, przechodzisz z punktu A do punktu B, masz w każdym punkcie możliwość rozejrzenia się na lewo i prawo po wciskaniu niektórych przedmiotów. Po tutorialu siadnie nam zasilanie, więc musimy naprawić spalony bezpiecznik, a potem kiedy Porkchop będzie do nas pukał, musimy wyłączyć grę i spojrzeć przez noktowizor, żeby znowu naprawić spalony bezpiecznik. Musimy go naprawić 2 razy, a potem już możemy łazić po lokacji bez problemu. Zdecydowanie za długo zajęło mi domyślenie się, jak podejść do tych drzwi. Najpierw trzeba wyłączyć grę, a dopiero potem będzie można do nich podejść. Próbowałem klikać na te drzwi, na takie. Jak byłem mały, to grałem w masę tego typu gier. To były takie gry typu Escape the Room. Trzeba przejść każdy pokój, przeklikać wszystko, dopasować jedne rzeczy do drugich, użyć przedmiotów w ręce na innych przedmiotach, które są w różnych pokojach i tak się szło do przodu, otwierać pudełko, rozwiązywać puzzle itd., żeby w końcu znaleźć ten klucz do drzwi i wyjść. Czasami za jednymi drzwiami były drugie drzwi,
No i mam z tym raczej same dobre wspomnienia, niedawno grałem w tego typu gierkę. Porkchop ma tutaj w miarę ciekawe puzzle. Mamy ending, który fanowsko nazywa się Battery Ending. Musimy zdobyć kartę do pokoju VFX, otworzyć ten pokój, a także znaleźć 3 baterie, które będziemy mogli włożyć do urządzenia. No i te baterie są pochowane w ciekawy sposób. Jedna jest bardzo na widoku, a pozostałe 4 są prawie niedostępne dla nowego gracza i musi znaleźć wskazówki w platformówce, które wyjaśniają, jak je zdobyć. Co ciekawe, baterii potrzebujemy tylko 3, a możemy znaleźć ich aż 5. Nie musimy zdobywać wszystkich i z tego, co na ten moment wiemy, nie ma innego wykorzystania dla tych pozostałych 2. Mamy 4 zakończenia. Po pierwsze, neglect ending, jeżeli nie wykonamy żadnego endingu i wybije 12 AM. Po drugie, happy ending, jeżeli przejdziemy platformówkę. Po trzecie, właśnie ten battery ending, o którym mówiłem. A po czwarte, zakończenie ze Stevenem. Za neglect ending odblokowujemy pierwszą minigierkę, za happy ending odblokowujemy drugą i przejście tych obu w bardzo szczególny sposób daje nam 2 uśmiechnięte buźki. Trzecią dostajemy klikając w studnię na farmie. Musimy to powtórzyć bardzo dużo razy, tekst zwalnia za każdym razem itd. I w końcu dostajemy buźkę. Dzięki temu mamy 3 buźki w minigierce trzeciej, którą odblokowuje się wpisując 2541 do safe'u w break roomie. Znamy ten kod z RG. Zdobycie wszystkich buziek na czas i dostarczenie ich w odpowiednie miejsce daje nam nagrodę. Klucz Wonderland. Znając Stevena, kluczem jest samo to słowo i będzie nam potrzebne do dekodowania jakichś następnych wiadomości. No i w ogóle to jest fajna rzecz, bo samo hasło 2541 znajduje się w grze i to ponad dwukrotnie, ale strasznie trudno je znaleźć, strasznie trudno jest dopasować jedno do drugiego i cała minigierka trzecia jest głównie skierowana do osób, które wiedziały już o Stevenie wcześniej. Jeśli nie interesowałeś się tym ARG i nigdy nie powiedział ci o tej wskazówce, to cóż, nawet nie zauważysz, że czegoś nie zrobiłeś. Zakończenie ze Stevenem jest ekstremalnie opcjonalne. I tyle się dzieje w tej grze. Mogę powiedzieć, że grało się w to bardzo przyjemnie, zagadki też były fajne, zrobione i gra bardzo dobrze wpisuje się w fangame FNAF-a. Jest takim czymś idealnym dla fanów zagadek, puzli. Żeby było lepiej, to jeszcze nie koniec i Porkchop's Adventure, tak samo jak oryginalnie Pop Goes Arcade, na których Fisnon bazował. Porkchop jest tylko teaserem większej gry, Porkchop's Horror Show, nad którym Fisnon właśnie pracuje. Wyjaśnia to w miarę sporo rzeczy. Ta lokacja, w której tworzone są horrory, bazowała na rzeczywistej restauracji, czyli jest to coś bardzo podobnego do FNAF 3 i Fazbear's Fright. Dlatego też są tutaj porozwieszane potworne rysunki i w ogóle protagonista, który jest pisarzem w tych filmach, boi się tutaj siedzieć. Odwalają się tutaj różne dziwne rzeczy. Mając tą informację przed oczami, zdaje mi się, że historia z wróżką i historia z happy endingu o ptaszku, który został zagryziony przez kota, to są historie używane w show, jako jakieś super creepy historyjki na początek lub na koniec historii. Bardzo możliwe, że ma ona jakieś swoje znaczenie, nawiązuje do rzeczywistych zdarzeń. A może animatroniki będą wykorzystywać różne rzeczy na bazie tych historii. Ale według mnie główną wizją jest po prostu historia pod show. Te historie są dosyć ciekawe, bo obie nawiązują do szczęśliwych zwierząt, więc obie mogą mieć jakiś związek z tą oryginalną restauracją Joe'ego. W pierwszej wróżka opowiada chłopcu o szczęśliwych zwierzątkach bawiących się razem ze sobą, a w drugiej ptaszek śpiewał, chcąc zainteresować sobą szczęśliwe zwierzątka stojące w oddali. Patrząc na kontekst tej gry, wydaje mi się, że ten wielki animatronik Porkchop przygląda się nam i w pewien sposób pilnuje, żebyśmy na przykład nie dowiedzieli się za dużo, czy coś w tym stylu, jednocześnie strasząc nas dla zabawy, pukając w drzwi, zaglądając przez otwarte drzwi, przyglądając się nam w korytarzu. Mógłby nas zabić 1000 razy, ale robi to tylko kiedy włączymy to urządzenie. Drugą ewentualnością, co trochę też pasuje do opisu z kartki, która jest w tym pokoju VFX, to jest to, że chce nas zabić cały czas, ale nie jest w stanie i robi to dopiero jeśli włączymy to urządzenie. Patrząc na kontekst wiadomości Stevena, bardzo dużo świadczy też za tym, że ten duży prosiak to Paleface, blada twarz, o której było mówione. Co jak co, to jest tylko teaser game i wyjaśnia nam podstawową bazę pod główną grę, Porkchop's Horror Show. Dlatego też mamy dużo otwartych wątków, dużo do własnej interpretacji. To jest tylko wstęp, prequel do tej głównej, prawdziwej gry. Minigierka Stevena pokazuje nam znacznie większą mapkę niż mamy do dyspozycji w grze. Mamy tutaj dolne piętro, pokój ze sceną i inne takie. Porkchop's Horror Show jest też zareklamowany tym tutaj obrazkiem, gdzie w tyle znajdują się otworzone drzwi, za którym jest ten creepy drugi prosiak, więc raczej będzie ciekawie.
Wyobrażam sobie, że główna gra może skupić się dużo bardziej na tej przygodzie po jeden klik, tym chodzeniu free roam po lokacji, podczas gdy przeciwnicy dookoła będą rzeczywiście próbować nas zabić. Nie to co w Porkchopie, gdy my musimy wyprosić na prosiaku, żeby nas zabił, wykonując specjalne zakończenie. To był taki element, który trochę rozczarował ludzi. Gra jest znacznie ciekawsza, zanim zorientujesz się, że nie ma się o co bać, możesz łazić sobie gdzie chcesz, robić co chcesz, ignorować wszystko, bo nikt cię nie może zabić, jesteś całkowicie bezpieczny. Gra ma świetny klimat, ale największym zagrożeniem są tutaj przeciwnicy w platformówce, a nie stukanie w drzwi za tobą. No co nie zmienia faktu, że gra jest bardzo fajna, po prostu została zareklamowana jako coś, w czym musisz bronić się przed animatronikami. I cóż, póki co to tyle. Jestem pewny, że zrobię z Porkiego więcej odcinków, ale to pewnie dopiero jak teasery do głównej gry zaczną wychodzić. Teaser game jest świetny, a główna gra zapowiada się jak coś jeszcze lepszego. Także cóż, póki co dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do sprawdzenia Porkchop's Adventure. Link znajduje się w opisie, gra jest darmowa. Jak każdy fangame ma w zwyczaju, a warto według mnie. Zapraszam was do pozostawienia własnych komentarzy na temat Porkchopa. Jak znajdziecie coś w grze wyjątkowego, to wspomnijcie. Jak macie jakieś własne przemyślenia i teorie na temat Porkchop's Horror Show, to też zapraszam. Ale póki co, do zobaczenia w następnych odcinkach.